Cześć Wam, dzień dobry. Kolejna bajka ma tytuł Przyjaciele. W dużym królestwie olbrzymich rozmiarów, a było to królestwo bajek, żył król i królowa i ich poddani. Pewnego dnia król i królowa postanowili spotkać się ze swoimi poddanymi i właściwie zainicjować raz na rok takie spotkanie. Spotkanie miało na celu usłyszenie, czego poddani chcą, bo do tej pory to różni ministrowie w królestwie mówili o tym, czego poddani chcą, a oni chcieli usłyszeć to wprost od nich wszystkich. Stanęli na balkonie pałacowym i gdy ludzie poddani przyszli, prosili wybranego, takiego, który się zgłosił, albo sami wskazali, żeby mówił o tym, czego tak naprawdę potrzebuje. I gdy dowiedzieli się tego bezpośrednio od wielu ludzi, później zaczęli prosić na pałacowy balkon grupki osób i patrzyli, jak ludzie się zachowują. Ludzie mówili, tego potrzebujemy, tego, ale za każdym razem to, czego potrzebowali, to była przyjaźń. Król i królowa zaczęli się zastanawiać właściwie, co zrobić, bo najczęściej ludzie chcieli przyjaźni. Pomyśleli, no dobrze, skoro chcą przyjaźni, to co można zrobić, by im się to po prostu zwyczajnie udało? Królowa mówi, wiesz co, królu, dajmy im jakieś zadanie, w ramach którego jeden od drugiego będzie potrzebował jakiejś pomocy, ale w tej jednej poleconej im sprawie. Dobrze, powiedział król, bardzo dobra podpowiedź. Świetnie. I stanął na środku balkonu i rzekł: słuchajcie, moi kochani poddani, proszę was, żeby każdy z was przyniósł po jednym kamieniu. Ale ten kamień ma być tak piękny, że właściwie gdy będziecie patrzeć na ten kamień, to on będzie wam przypominał przyjaźń. I w trakcie szukania tego kamienia cały czas myślcie o przyjaźni. Dobrze, królu, ale fajne zadanie! Zaczęli wołać poddani i rozeszli się, by znaleźć te kamienie. Nie było ich tydzień, 2, 3. Po 4 tygodniach już część poddanych wróciła. Ale minął kolejny tydzień, zanim wrócili wszyscy. Wszyscy mieli w rękach kamień. Na twarzy każdego z nich lśnił uśmiech. Każdy widać było, że ten kamień trzyma z ogromną miłością. Król, widząc już wszystkich poddanych, zapytał: macie kamienie? Mamy, rzekli. Pokażcie. I pokazali kamienie królowi. Słuchajcie, teraz tych kamieni,
które są symbolem przyjaźni, zbudujemy wielki pałacowy park. Może bez tego, że park, ale ogrodzenie parku. I nazwiemy ten park Parkiem Przyjaźni. Wprawdzie już mamy ogród królewski, ale teraz zbudujemy Park Przyjaźni. Co wy na to? Brawo, królu, brawo! Poddani zaczęli klaskać. No to zaczynamy budowę. Po kolejnych 10 dniach ogrodzenie Parku Przyjaźni było gotowe. Ludzie, gdy przechodzili koło tego ogrodzenia i wchodzili do miejsca, gdzie miał być ten Park Przyjaźni, bo dopiero było to miejsce wytyczone przez ogrodzenie, które powstało z tych kamieni przyjaźni, czuli się wyjątkowo. Jeden drugiego dotykał, przytulał się, szturchał delikatnie, zaglądał w oczy. Poruszał się tak, że widać było, że jest chętny do rozmowy, do zrobienia czegoś dla drugiej osoby i w ogóle, że w głębi duszy płynie w tej osobie taka miłość związana z przyjaźnią. Ocierali się o ten mur. Zgłosili się na ochotnika, że bardzo chętnie pomogą ogrodnikowi w założeniu wszystkich roślin w Parku Przyjaźni. I tak też się stało. A gdy Park Przyjaźni był pełen roślin, różnych drzew, to tak świecił i emanował wspólną pracą i ułożonymi symbolami przyjaźni przez wszystkich poddanych, że to promieniowanie rozchodziło się na wszystkie strony tego wielkiego królestwa. Od tego czasu, gdy cokolwiek chcieli poddani, a była ich większość, sami brali udział w tym, czego chcieli, i symbol tego był przynoszony na dziedziniec królewskiego pałacu i kolejne rzeczy z tego budowali. Jaka mądrość z tego płynie? Jeśli chcemy cokolwiek w życiu dokonać, zrobić, dobrze jest zaangażować tych, którzy tego chcą, ponieważ będą o tym myśleć, pamiętać, cenić i wibracje tego, co zrobią, będą płynąć też do wszystkich. Dziękuję bardzo. Cześć Wam.